Już się nie mogę doczekać, żeby otworzyć te paczuszki. Ja myślę, że każdy z Was tak ma, kiedy sobie coś zamówi z Chin i wreszcie to przyjdzie po wielu tygodniach czekania. Dzisiejszy odcinek jest, no tak powiedzmy, odpowiedzią na liczne Wasze pytania, czy warto zamawiać sobie na portalach aukcyjnych w Chinach herbatę i czy to jest coś warte. Często wysyłacie do nas linki w ogóle do jakichś aukcji, pytacie, czy to fajna herbata i tak dalej, więc naczekaliśmy się, ale będę robił unboxing 5 herbat, które kosztowały poniżej $1 każda, czyli dokładnie 99 centów i były zakupione właśnie na aukcji w Chinach i przyjechały. I mimo, że są od 2 różnych dostawców, to w sumie są zapakowane tak samo i to tak ciekawe. Może się okazać, że za tym wszystkim stoi jedna wielka światowa chińska korporacja, która pod różnymi nazwami ma liczne sklepy, ale wszystko idzie z jednego magazynu. Można by zrobić takie dociekania. Mniejsza z tym. Nie wiem, co przyszło, także mam nadzieję, że to naprawdę jest ta herbata, którą zamówiliśmy. Otwieram. I nic więcej tu nie ma. No, nawet nie podpisane. Będziemy zgadywać, co jest co. Proszę bardzo. Żebym nie przeciął torebki z herbatą. To będzie w ogóle... O, wykrakałem. To już jest tak. Zamówiliśmy Longjinga. Jak się nie mylę, to będzie... Zaraz wąchniemy, ale powinien to być Lapsang. Nie pachnie wędzoneczką. Gdzieś tu jest Lapsang. Jeśli to jest Lapsang, to jestem rozczarowany. Tu powinien być Tikuan Yin. Też go trochę otwarłem. Albo Milk Oolong, bo jeszcze gdzieś tutaj jest Milk Oolong i puerek. No to jest na pewno ten puerek. Nie wiadomo, czy to jest Tikuan Yin, czy Milk Oolong. Tak czy inaczej, zaraz wszystko zaparzymy, skosztujemy i na koniec zastanowimy się, czy było warto. To jest puer. Puer, który w dodatku nazywa się Lao Cha Tou, czyli stara głowa herbaciana. Stara głowa. Co to za grudy? To wygląda jak od kogoś spod ogona, zauważcie. Nie jest to kawałki ciastka pokruszone, nie jest to puer sypany. Głowy herbaciane to jest coś, co samoistnie powstaje w stosie fermentacyjnym. Kiedy fermentujemy, postarzamy puera, on sobie leży w takim stosie, który piętrzy się gdzieś tam na metr, jest wilgotno, cieplutko, rozwijają się drobne ustroje i na samym dole zaczynają się te liście ze sobą sklejać i my to tam potrząsamy, przerzucamy, żeby tam z dołu, gdzie cieplej i wilgotniej, przeszło to na górę, gdzie suszej i chłodniej i żeby się tam nic nie zrobiło niechcianego. No i to też jeszcze sprawia, że się tak w takie kulki klei. No i wiadomo, one potrafią być ładniejsze. Te przypominają w sumie nic. Mogą wyglądać dużo lepiej. Wyglądają jak takie właśnie dziwne grudeczki. I o to chodzi. Parzymy. O, to jest Milk Oolong Jinxian oryginalny, czyli szczep 12. Specjalny na Milk Oolonga. To jest bardzo trudno ocenić. Też o to czasem pytacie, jak rozpoznać aromatyzowanego Milk Oolonga od niearomatyzowanego i w ogóle Milk Oolong to jest taki trochę trudny temat. Najprościej powiedzieć, że kiedy czujecie herbatę i nutkę mleka, to jest taki ok, a kiedy czujecie mleko i nie czujecie herbaty, to jest nie ok, tylko że wiele osób wtedy mówi, o, zwietrzały, stary przyszedł, w sensie jeżeli czujecie mało mleka, a więcej herbaty. Tymczasem, no umówmy się, oryginalnie jest to szczep, który po prostu pachnie mlekiem i tam nie ma żadnych dodatków, on nie jest aromatyzowany, więc on no nie pachnie jak micha mleka, tylko pachnie jak herbata. Przede wszystkim jest to czysta, niebieska, turkusowa oolong herbata jadeitowa, czyli nisko oksydowane, grudeczki małe i to jest takie z nutką mleczka masełka gdzieś w tle, nie? A nie, że otwieramy paczkę zabielacza do kawy. Tak tutaj nie ma. To Was chcę uprzedzić, bo to też może być na różne sposoby aromatyzowane różnymi rzeczami. Jak mamy zabielacz, to jest już taka serio niska półka. No, nie wygląda to źle. Wiem, że powinienem był go obudzić i przepłukać, ale ogólnie nie robimy tutaj, jak widzicie, ceremonii, ani... Ja myślę, że nic mi się nie stanie, wiecie. Przez polski sanepid to nie przeszło, ale umówmy się, nie jest to też taka najtańsza herbata, więc czuję się bezpiecznie. No ten Longjing mnie tu ciekawi. Longjing, bardzo fajna, szlachetna herbata, jedna z lepszych w Chinach, zielona oczywiście. Charakterystyczne, spłaszczone
liście w nieotwieralnej torebce. O, udało się. No, pachnie całkiem dobrze. Czujemy sianko, czujemy zieloną herbatę. Przyjrzyjmy się, liście nie wyglądają źle, aczkolwiek no dobra, wyglądają źle, no umówmy się. No jest to oolong, zielona herbata, która no troszkę przeszła, zobaczcie, jest pokruszona. Liście są nierówne, zarówno pod kątem koloru, ale też wielkości i kształtu. No wiadomo, że no, nie spodziewaliśmy się tutaj nie wiadomo jakiej super ręcznej roboty. A, spójrzcie, liście otwarte, nie wszystkie oczywiście. No i właśnie to też, dlaczego jedne się otwarły, drugie nie, ale zauważcie na przykład tu, o, badyl. Ja wiem, że ogólnie w stylu tajwańskim to się badyle są ok, aczkolwiek, no wiecie, one powinny być z liściami, a nie po prostu o takie łodyżki. Zauważcie, że jeżeli macie herbatę typowo chińską, to ona ma te łodyżki poodrywane i wywalone. Jeżeli jest typowo tajwańska, to po prostu liście są na łodyżce. Zdarza się, że jesteście w stanie wyciągnąć z oolonga całego takiego, no nie wiem, cały taki wierzchołek krzewu wręcz. A tutaj nie ma tego. Tutaj się pojawiają gdzieś te listeczki. Nie mamy wagi, ale na pół mniej więcej, ponieważ to jest 10 gramów, te małe paczuszki było 5 gramów. Zauważcie, ta herbata jest 2 razy w takim razie tańsza, ponieważ tu kupiliśmy 10 gramów za 99 centów, a tam tylko 5 gramów za 99 centów. Zalewamy. Herbata zielona, woda chłodniejsza. Wędzona, lapsang, który no, zacząłem otwierać od tyłu, więc już będziemy konsekwentni. No nie ma śladu wędzonki. Dostaliśmy inną herbatę. Powiem wam, że to przypomina oolonga wysoko oksydowanego, jakieś takie trochę jakby dachą chwało czy coś w tę stronę, nie? Ale nawet tak trochę pachnie. No i ostatnie, co my tutaj mamy, to jest Teak-One-In, czyli znów nisko oksydowany oolong. To akurat pachnie dość rozczarowująco niestety. Zaparzamy Teak-One-In. Znowu musimy tak na pół wziąć, bo to jest gdzieś jednak 10 gramów. Szalenie jestem ciekaw, co to też może być. Zanim zaparzymy ostatnią i zanim będziemy kosztować, to jeszcze mały przelicznik, bo słuchajcie, to, że kupiliśmy poniżej $1, to nas cieszy, prawda? $1 to niedużo, jeśli chodzi o herbatę. Dużo, niedużo, ale no tanio, umówmy się. Tymczasem dostaliśmy 5 i 10 gramów, a więc kupujemy herbatę, która kosztuje, nie wiem ile teraz dokładnie $1, ale około 4 zł, umówmy się. Więc kupujemy za 4 zł 5 gramów i 10 gramów, a więc jeżeli chcielibyśmy kupić taką 100-gramową paczuszkę, no to w przypadku tych herbat zapłaciliśmy 40 zł, a w przypadku tamtych to aż 80, prawda? No drogo, umówmy się, to nie jest tania herbata, nie kupiliśmy taniej herbaty. Jeżeli się rozejrzycie po naszym tutaj polskim rynku i podwóreczku, to czy to pójdziecie gdzieś stacjonarnie, czy znajdziecie sobie herbatę w internecie, to miejcie świadomość, co możecie kupić za 40 i za 80 zł za 100 gramów. Są to, wiadomo, nie wiadomo jakie rarytasy, ale jest to już naprawdę porządna, fajna herbata, więc to trzeba sobie uświadomić. To jest chwyt marketingowy, to jest próbka, to jest 5 gramów. To w ogóle wystarcza tylko na taki gajłanik. To nie jest tak, że wy sobie zaoszczędzicie, że sobie wypijecie troszeczkę, potem zaprosicie znajomych, że się z kimś podzielicie. 5 gramów. To jest naprawdę na nieduży gajłan, to nawet nie jest na czajniczek herbaty, więc no, nie cieszmy się, tak? Chińczycy praktykują takie rzeczy, dlatego że ta wysyłka od nich jest bezpłatna, więc możemy sobie pozwolić na 5 gramów herbaty w kopercie, które kosztuje $1 i to idzie i płynie tym promem i nikt za to nie płaci, więc w sumie możemy sobie tak kupować, ale to nie jest tak. Spójrzcie, co widzimy tutaj. Teak-One-In zaparzony. Teak-One-In, który nie pachnie Teak-One-Inem. Na co tu zwrócić uwagę? O, są badyle, to co wam mówiłem, to nie jest dobrze. Przede wszystkim oceniając takie zaparzone liście z Teak-One-Ina, musimy zwrócić uwagę, czy widzimy te przefermentowania. Zobaczcie, ten liść będzie dobry, żeby to zobaczyć. Dziurawy liść, który jak widzicie nie ma tych fragmentów utlenionych. Jak wiecie, weźmiecie sobie oolonga jakiegoś, może uda mi się wyłowić z poprzedniego oolonga jakiś przykładowy liść, z tego mlecznego. O, tutaj może to widać. Ten liść jest trochę mniej utleniony, ale zobaczcie, on nie ma dziur,
I tutaj z boku widzicie takie brązowe fragmenty, tu i na krawędziach. No, nie jest najbardziej utleniony, więc trochę zły przykład, ale taki złapałem. Chodzi o to, że to tu jest obecne. Tymczasem w tej herbacie są dziury, jakby ją ktoś zjadł i nie ma tych brązowych fragmentów. To jest ważny etap produkcji Tieguanin, kiedy robimy żelazną boginię litości. Po tej wstępnej fermentacji wsadzamy to do maszyny, która obtrząsa raz jeszcze te liście po to, żeby obkruszyć to, co się sfermentowało. Tych sfermentowanych części nie ma tutaj, one są usuwane i zostaje tylko liść, który był sfermentowany, ale bez tych sfermentowanych części. Dlatego to wygląda, jakby to zjadły robaki, bo jest takie dziurawe, ale to dlatego, że stąd się wykruszyły te utlenione części. I to jest ważne. To jest na plus. Skoro to zrobiono, to znaczy, że ktoś tu się postarał. A tu cały sfermentowany liść. To tu się ktoś nie postarał. No, w każdym razie, wiecie, jest różnie, nie? Jest trochę w tę stronę, trochę w tę stronę. Strasznie rozczarowuje mnie ten zapach. To w ogóle nie pachnie jak fajny, pyszny Tieguanin. Trudno. Parzymy ostatnią, która miała być wędzoną herbatą czarną, a jest prawdopodobnie jakimś wysoko oksydowanym oolongiem. Właściwie ta zabawa, którą tu robimy, tak naprawdę nie ma na celu jakoś porównania tych herbat z dostępnymi u nas na rynku, bo byśmy mieli po prostu test porównawczy, ale to też nie ma sensu, bo herbaty w obrębie jednego rodzaju mają przeróżną jakość, więc możemy każdy test właściwie ustawić. Zawsze możemy znaleźć lepszą herbatę i gorszą i gdzieś to porównać. Krótko mówiąc, nie miałbym tego z czym porównać, szczerze mówiąc. Musiałbym mieć coś na tym samym poziomie. Mogę najwyżej wziąć coś z tej samej półki cenowej, a już widzę, że te herbaty wypadłyby wtedy słabiej, mimo że nie skosztowaliśmy jeszcze. Chciałbym tutaj ocenić przede wszystkim, czy to jest to, co zamawialiśmy. To też już wiemy, że nie. Czy to przyszło w dobrym stanie, czy to się przez tę podróż długaśną nie zniszczyło i no jednak trwało to 5 tygodni, zanim ta herbata do nas dotarła. No i odpowiedzieć w końcu na pytanie, czy warto to robić, czy warto zamawiać w ten sposób, bo znam osoby, które nie tylko herbatę, ale w ogóle wiele rzeczy zamawiają. Dostają co parę dni jakąś przesyłkę z Chin, bo po prostu są dość aktywni, sobie klikają, bo to jest fajne, kliknę i nawet nie sprawdzają, kiedy to zrobili, bo to po prostu przychodzi po wielu tygodniach, więc na bieżąco mamy jakieś dostawy rzeczy, które dawno zamówiliśmy i z herbatą też się tak da zrobić. Jeżeli sobie to odpowiednio ustawicie, to możecie mieć co 2-3 dni świeżą herbatę z Chin, prosto z jakiejś aukcji, zamiast od regionalnych sprzedawców. Proszę bardzo. 5 herbat zamówionych z Chin poniżej $1, każda 99 centów, 5 gramów i 10 gramów. Kosztujemy według kolejności parzenia. Pierwszy puer z głowy starej. Czujemy smak, no jest to dobra herbata, smakuje mi. Nie jest jakaś nieprzyjemnie stęchła, jak puery potrafią być. Puer to zwłaszcza jest taki delikatny temat, no bo to jest jednak herbata, która jest celowo postarzana, więc ona może być no niedobra po prostu. Ten proces jest trudny do kontrolowania, aczkolwiek tu jest spoko. Ma taki przyjemny, drzewny smak. Nie wiem, czemu przychodzi mi na myśl korek, jakby taki zapach korka, aczkolwiek nie wiem, czy korek ma jakiś swój specyficzny zapach. To mi przyszło na myśl. To jest takie trochę próchno, trochę drewno, coś takiego lekkiego. Nie ciężkie drzewicho, takie jak w whisky, wiecie, jakieś beczki dębowe, tylko takie lekkie, jakieś swobodne drzewo. Mógłbym ją sobie zamawiać i pić. Cóż dalej mamy? No tego mlecznego oolonga. Jest kwaśnawy i smakuje jak takie tanie włoskie lody, te kręcone, wiecie. Jest trochę kwaśnawy i w dziwny sposób mleczny. Niby to śmietankowy, ale czujecie, że to nie jest... Nie, to nie jest dobre. Nie jest to dobra herbata, nie jest to dobry smak śmietanki, nie są to dobre lody. Także to jest to. Aczkolwiek jest taki... po chwili się robi słodki i jeszcze bardziej nachalnie śmietankowy. Nie, to jest... Teraz czuję, jakbym miał takiego mlecznego cukierka w ustach. Kojarzycie takie mleczne cukiereczki, że takie mleczko prawdziwe, takie brązowe, karmelkowe, a bardzo aromatyzowane. Longjing, tak? Longjing. To jest fatalne. To jest niedobra herbata, ponieważ to nie ma w ogóle cech, których można spodziewać się po smoczej studni, czyli to nawet nie ma cech dobrej zielonej herbaty. Nie o to chodzi, że ona jest zwietrzała. Tu się od razu czuje, że to jest niska jakość na starcie. I liście wyglądają nie za dobrze, i herbata smakuje nie za dobrze, nie ma zupełnie tych orzeszków, jest płaska, zupełnie zwietrzała gdzieś jakby... No nie, jestem rozczarowany. Spróbujmy Tieguanin. No tak samo. W życiu bym nie zgadł, że to jest Tieguanin. Oj, jest kwaśna,
Nie ma zupełnie aromatu, który się powinien kojarzyć z żelazną boginią litości. Zero bzu, zero kwiatów, tylko jakiś taki kwasiołek. No i to coś. To jest dobre, dlatego że ja lubię Da Hong Pao i w ogóle jestem fanem takich smaków. Nie o to chodzi. Staram się być w miarę obiektywny. Dobra herbata. Nie jest to najwyższej jakości Da Hong Pao, ale czuć owoce, czuć troszeczkę słodu. Ten smak gdzieś ewoluuje. To nie jest takie, że po prostu znika. O, zostaje aftertaste. Liczy gdzieś. Kurczę. Trochę jak danzongi. Ale nie, bardziej Da Hong Pao. Tutaj nie żałuję. Podsumowujmy zatem. Tutaj nie żałuję mojego dolara. To jest ten puer ze starej głowy, czyli te grudki z dna stosu fermentacyjnego Lao Cha Tou. I tutaj daliśmy dolara za 5 gramów, czyli 80 zł około, zależy od kursu, 80 zł około za 100 gramów, więc drogo bardzo, ale jeszcze jestem w stanie to znieść. Jest to tak, że tego dolara nie żałuję. Powiedzmy 80 zł bym żałował, bo miałbym 100 gramów herbaty, która czuję, że znudziłaby mi się jakoś szybko, ale tego dolara nie żałuję, skosztowaliśmy. Milk Oolong, żałuję mojego dolara, żałuję moich 80 zł, bo to też było 5 gramów. Jest to zły Milk Oolong, jest to Milk Oolong, który jest śmietankowo aromatyzowano-mleczny i nie odpada. Żałuję mojego dolara przy tym nieszczęsnym Longjingu, który smakuje jak marketowa zielona herbata. Niestety. I tutaj 40 zł wciąż w życiu bym nie dał. Za połowę tych pieniędzy można kupić dużo porządniejszą herbatę. Teak One In tak samo. Nie wiem co to jest, ale nie jest to wysokiej jakości herbata. 40 zł złodziejstwo, drodzy Chińczycy. Naprawdę za takiego Teak One Ina 40 zł nie daję. Żałuję mojego dolara. Ten Da Hong Pao nie żałuję. 40 zł to, no tak, troszeczkę znowu za drogo, ale ja też rozumiem, że ktoś to pakował w te małe torebki, no, że wiadomo, że mała ilość zawsze jest droższa niż dużo, więc ogólnie 40 zł drogawo, ale gdybym to miał kupić w takich 10-gramowych paczkach, no to nie byłbym jakoś szalenie zdziwiony. Jest spoko, jest dobry. Jest tak, że można kupić lepszego, ale można się też dużo bardziej nabrać, nadziać na gorsze rzeczy, więc jest ok. Te rzeczy można dostać u nas. Sprowadzajmy sobie z Chin rzeczy, których naprawdę u nas nie ma. Jakieś rarytasy, jakieś rzeczy, których jesteśmy pewni. Rzeczy drogie. Nie żałujmy pieniędzy, nie szukajmy za dolara herbaty, bo patrzcie jak się można nadziać, nie? No jeżeli ja bym kupił herbatę za 5 dolarów jedną, mogłaby się okazać na przykład lepsza niż te 5 herbat za dolara. Więc nie żałujmy pieniędzy, wybierajmy coś, czego u nas nie ma. No i nie o to chodzi, że my też sprzedajemy herbatę i nie o to chodzi, że chciałbym, żebyście kupowali u nas, a nie w Chinach. Chodzi o to, że ja jestem rozczarowany. Ciekawe, jakie wy mieliście doświadczenia. Kończymy te przydługawe już dywagacje, ale liczę, że przeniosą się gdzieś w komentarze. Liczę, że będziecie pisać, czy sami mieliście jakieś przyjemne sytuacje z Chińczykami i z ich aukcjami herbacianymi, czy może nieprzyjemne, czy uważacie tak jak ja, że to nie ma trochę sensu, bo jakoś tej herbaty nie goni ceny i czeka się długo i też kupujemy trochę kota w worze, co dowodzi tego, że w ogóle dostaliśmy inną herbatę niż zamawialiśmy. Czy jesteście zadowoleni? Zawsze tak robicie. Czekamy na wasze opinie i głosy. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.